Longyearbyen, jedno z najbardziej niezwykłych miast na Ziemi. Jest to najbardziej na północ wysunięte miasto świata z populacją przekraczającą zaledwie 2000 mieszkańców. Położone jest w Arktyce na wyspie Spitsbergen w archipelagu Svalbard, którego jest jednocześnie stolicą. Samo miasto leży około 1300 km od bieguna północnego. Jeszcze zaledwie 100 lat temu Svalbard był ziemią niczyją. Dopiero na mocy traktatu svalbardzkiego archipelag stał się własnością Norwegii, jednak na specjalnych zasadach prawnych. To miasto, w którym nie wolno się urodzić, nie można umrzeć, a opuszczając granice zabudowań, musisz mieć przy sobie broń palną. Materiał ten jest pierwszym z serii filmów o Arktyce, natomiast miasto, do którego się udamy, jest jednocześnie bazą naukową, dawną osadą górniczą i punktem wypadowym do jednej z najdzikszych i nienaruszonych części świata. Tak więc zapraszam! O, jak fajnie. O, jaki super. Przygodę rozpocząłem na lotnisku Chopina w Warszawie, skąd poleciałem na lotnisko w Oslo. Podróż trwała około 2 godzin. Loty do Longyearbyen prowadzą zwykle przez Oslo lub Tromsø. Po wylądowaniu przesiadłem się do kolejnego samolotu, którym 3 godziny leciałem na Arktykę. Lotnisko w Longyearbyen jest bardzo małe, zadbane i już na wstępie sugerujące, gdzie się wylądowało. Pomimo iż lotnisko nie znajduje się daleko od zabudowań, podróży do miasta nie można odbyć pieszo, ze względu na specyficzne w tym miejscu zagrożenie ze strony niedźwiedzi polarnych, których na Svalbardzie jest więcej niż ludzi. Nie trzeba się jednak martwić transportem i załatwiać go z wyprzedzeniem. Zawsze, gdy w Longyearbyen wyląduje samolot, przed wyjściem z lotniska stoją autokary Svalbard Bus och Taxi, z których każdy jedzie do konkretnych hoteli. Hotele w Longyearbyen to co do zasady przerobione kabiny górnicze, co jest determinowane historią tego miasta. Ja zatrzymałem się w jednym z ciekawszych i przytulniejszych, w jakich do tej pory miałem okazję. Wnętrze bardzo oryginalne, mówiące o historii Svalbardu. Jedzenie przepyszne i do tego widok na jęzor lodowca sprawiły, że mogę to miejsce gorąco polecić. Longyearbyen powstało jako osada górnicza, nazwę wzięło od jej amerykańskiego założyciela i przedsiębiorcy Johna Monroe Longiera. Wydobycie węgla przez dekady było podstawą istnienia miasta. Co ciekawe, traktat svalbardzki, pomimo iż gwarantuje przynależność archipelagu do Norwegii, daje jednocześnie prawo 48 krajom na wydobywanie tu surowców. W praktyce jednak na wydobycie zdecydowały się jedynie Norwegia i Rosja. Co też jest pewnego rodzaju ewenementem, gdzie na terytorium Norwegii znaleźć możemy w pełni rosyjskie miasto. Kopalnie na całym Svalbardzie są bardzo nietypowe. Zamiast schodzić w dół, drążono je w górę z boczy masywów górskich, po czym transportowano wagonikami na linach, co do dziś doskonale widać w krajobrazie. Choć wydobycie węgla praktycznie wygasło, duch górnictwa jest tu wciąż obecny. W architekturze, muzeach i lokalnych tradycjach, takich jak na przykład ściąganie butów przed wyjściem do wielu budynków użyteczności publicznej. Longyearbyen to miasto kolorowych domków, które wyróżniają się na tle pięknego, choć bardzo surowego krajobrazu tundry. Budynki stoją na palach i połączone są siecią rur biegnących nad ziemią. Powód jest prosty – wieczna zmarzlina. Nie można tu kopać głęboko, bo grunt nigdy nie rozmarza. Nie ma klasycznej kanalizacji, a niemal cała infrastruktura została zaprojektowana tak, by nie naruszać gruntu. Poza okresem letnim po mieście porusza się więcej skuterów śnieżnych niż samochodów, zarówno z uwagi na klimat i pogodę, jak również z uwagi na fakt, że w całym Svalbardzie znajduje się zaledwie 40 km utwardzonych dróg.
Na okolicznych zboczach widać również bariery przeciwlawinowe, chroniące zabudowę przed tragediami, które w historii już się zdarzały. Svalbard to miejsce unikalne z wielu względów. Kilka kilometrów za miastem w zboczu góry znajduje się Światowy Bank Nasion, zwany potocznie Arką Noego czy też bunkrem zagłady. To jedno z najważniejszych miejsc na Ziemi. Przechowywane są tu nasiona roślin z całego świata jako zabezpieczenie na wypadek globalnej katastrofy. Stała temperatura, wieczna zmarzlina i odosobnienie czynią ze Svalbardu idealne miejsce do takiej funkcji. Pierwszy kamień do budowy obiektu położyli premierzy wszystkich państw nordyckich w 2006 roku. Bank Nasion znajduje się na głębokości 130 metrów wewnątrz góry. Spitsbergen został uznany za idealny do tego projektu, ponieważ nie występuje tu aktywność sejsmiczna, a teren objęty jest wieczną zmarzliną, dzięki której nawet przy awarii agregatów chłodzących wnętrze do minus 18 stopni Celsjusza ogrzanie się tego obiektu do temperatury 0 stopni zajęłoby według szacunków 2 stulecia. Bank znajduje się w pobliżu lotniska, więc aby go zobaczyć, warto skorzystać z wycieczki objazdowej po Longyearbyen, gdyż pieszo bez broni tu nie dotrzemy. Codzienność w Longyearbyen jest specyficzna, zarówno ze względu na prawo, jak i zwyczaje. Przy wejściach do budynków użyteczności publicznej stoją szafki na broń palną, gdyż zgodnie z prawem opuszczanie miasta bez niej jest surowo zabronione, o czym sygnalizują specjalne znaki ustawione na każdej drodze przy granicach miasta. Przekroczyć granicę bez broni można jedynie samochodem lub w towarzystwie osoby, która taką broń posiada. Żyjące tu niedźwiedzie polarne są szczególnie chronione, a broń służy wyłącznie do obrony i to w ostateczności. Przestępczość w Longyearbyen praktycznie nie istnieje. Samochody bywają otwarte, a klucze zostawione w środku. Aby tu zamieszkać, nie trzeba mieć wizy. Natomiast nie możesz się tu osiedlić, jeśli nie posiadasz pracy i nie jesteś w stanie się utrzymać. Mówi się, że Longyearbyen to miejsce, w którym nie wolno umierać. Po części to prawda. Ten skrót myślowy sprowadza się konkretnie do faktu, iż nie można tu być pochowanym. Cmentarz zamknięto w latach 50. z 2 powodów. W wiecznej zmarzlinie ciała się nie rozkładają, przez co niegdyś znaleziono tam zachowane fragmenty wirusa grypy hiszpanki. Drugim powodem jest fakt, iż wieczna zmarzlina może spowodować wypchnięcie ciał na powierzchnię. Co do zasady, osoby ciężko chore są wzywane przez burmistrza do opuszczenia Svalbardu. Natomiast w przypadku zgonu, trumny wysyłane są na kontynent. Idąc dalej, nie wolno się tu również urodzić, z prostej przyczyny. Tutejszy szpital nie posiada oddziału położniczego, a kobiety w ciąży muszą opuścić wyspę najpóźniej miesiąc przed rozwiązaniem. Na Svalbardzie obowiązuje ponadto zakaz posiadania kotów i fredek, gdyż te stanowią zagrożenie dla tamtejszej populacji ptaków. Po mieście swobodnie chodzą gęgawy, które przy drogach mają swoje miejsca lęgowe oraz niczym nie niepokojone renifery svalbardzkie, które są podgatunkiem reniferów tundrowych występujących tylko i wyłącznie na Svalbardzie. Oczywiście niedźwiedzie polarne raczej trzymają się z dala od zabudowań, jednak nawet tu zdarzały się wypadki z ich udziałem. Spotkać tu można również lisy polarne oraz trochę mniej pobłażliwe rybitwy antarktyczne, które przy wschodniej granicy miasta bronią dzielnie miejsc lęgowych przed dosłownie każdym. Kolejnymi zwierzakami, które zobaczymy w Longyearbyen, są psy husky,
które nie tylko odgrywają rolę atrakcji turystycznej, ale również realnego środka transportu. Psie zaprzęgi są częścią kultury i historii regionu, a kontakt z nimi pozwala zrozumieć, jak wyglądało tu życie przed skuterami. W tym celu skorzystać można ze zorganizowanej przejażdżki, gdzie w ramach atrakcji, zaraz po odprawie i przebraniu się w ochronną odzież, idziemy się przywitać z bardzo sympatycznymi zwierzakami. Osobiście nie miałem pojęcia, że sam kontakt z tymi pieskami sprawi mi taką radość. Husky są przesympatyczne i garną się do głaskania i przytulania. To nie jest atrakcja polegająca jedynie na przejażdżce, lecz również na przygotowaniu piesków, które zgodnie z grafikiem w danym dniu uczestniczą w zaprzęgu. Psy należy odpiąć, ubrać w specjalne szelki, zaprowadzić do konkretnego zaprzęgu i podpiąć. Pieski bardzo garną się do biegania. W drodze do zaprzęgu tak się wyrywają, że bardziej one nas prowadzą niż my ich. Każdy z zaprzęgów miał jedno miejsce siedzące i 6 podpiętych piesków. Ja miałem szczęście jechać zaprzęgiem wiodącym, składającym się z 8 psów. Oprócz mnie jechało również 2 przewodników. Na miejscu siedzącym jechałem zaledwie 5 minut, następnie całą drogę kierowałem osobiście, gdyż było to dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Pieski tak się rwą do biegania, że właściwie jazda polegała na używaniu w odpowiedni sposób hamulców i trzymaniu ich w przypadku, gdy chcieliśmy stać w miejscu. Psy wyglądały na szczęśliwe podczas biegu, natomiast co pewien czas zatrzymywaliśmy się przy wcześniej przygotowanych na drodze poidłach. Cały czas spędzony z tymi zwierzakami sprawia, że naprawdę można się do nich bardzo przywiązać. Będąc w Longyearbyen, warto również odwiedzić najbardziej na północ wysunięty browar świata. Wycieczka degustacyjna idealnie podkreśla oryginalność tego miejsca, biorąc pod uwagę zarówno ówczesną konieczność zmiany prawa na Svalbardzie, aby móc legalnie produkować alkohol, jak również ciekawą historię samego założyciela Roberta Johansena, który wcześniej był górnikiem, pilotem samolotu, kapitanem statku, a także szefem bazy lotniczej. Nadmienić należy, że na Svalbardzie alkohol nadal jest reglamentowany, choć już na innych zasadach niż w przeszłości, gdy obowiązywały specjalne karty z limitami. Uregulowania prawne w tym zakresie określone zostały ze względu na doświadczenia ze społecznością górniczą, a także większym spożyciem podczas nocy polarnych. Mimo to pyszne lokalne piwo stało się towarem eksportowym na kontynent, a także jednym z symboli miasta oraz ciekawostką browarniczą, gdyż do jego produkcji używa się wody z lodowca. Dziś Longyearbyen utrzymuje się głównie z nauki, turystyki i technologii. To jedno z najlepszych miejsc na świecie do badań nad Arktyką, atmosferą i zmianami klimatu. Działa tu uniwersytet, stacje badawcze, a także systemy radarowe i satelitarne. W Longyearbyen znajdują się godne uwagi muzea. Najciekawszym z nich w moim odczuciu jest Svalbard Muzeum, pełniące jednocześnie funkcję multimedialnego centrum edukacyjnego. Muzeum doskonale opowiada historię archipelagu od jego odkrycia aż po współczesność, a także przybliża tematykę bogatej fauny i flory w jednym z najbardziej surowych i niedostępnych środowisk na naszej planecie.
Drugą placówką idealnie dopełniającą arktyczną tematykę jest Nord Pool Muzeum. Jest to muzeum poświęcone historycznym ekspedycjom na biegun północny, często tragicznym i zawsze ekstremalnym. To bardzo dobra lekcja pokory wobec Arktyki. W bogatej ekspozycji znajdują się oryginalne fotografie, mapy i dokumenty, które wraz z historycznymi filmami idealnie opisują szczegóły polarnych wypraw. W ramach zwiedzania Longyearbyen nie można pominąć Svalbardkirke, który jest najbardziej na północ wysuniętą świątynią świata. Jest to kościół ewangelicko-augsburski, chroniony jako zabytek kultury. Pełni nie tylko funkcję religijną, ale również społeczną. Jest to miejsce spotkań, koncertów i rozmów. Oryginalność tego miejsca odczuć można natychmiast po wejściu do niego. Jak na obiekt sakralny jest bardzo niestandardowy. W pobliżu kościoła znajdują się pozostałości starych budynków, które są objęte ochroną dziedzictwa kulturowego. To resztki będące efektem ostrzału w trakcie II wojny światowej. Longyearbyen zostało przez Niemców niemal całkowicie zrównane z ziemią, lecz w 1945 roku rozpoczęto odbudowę miasta. Na dzień dzisiejszy to pomnik ówczesnych wydarzeń i miejsce do zadumy oraz refleksji. Myśląc Arktyka, ludzie zazwyczaj mają przed oczami śnieg i lód. Przez większość roku tak też tu jest. Pomimo iż temperatury z roku na rok są coraz wyższe, nadal zimą spadają poniżej -30 stopni Celsjusza. Moja podróż miała jednak miejsce w środku lata, gdzie temperatura sięgała nawet 8 stopni na plusie. Choć wiatr sprawiał, że odczuwalna była zdecydowanie niższa. Arktyka latem na krótko odsłania surowość tego miejsca. Zamiast wysokich pokryw śnieżnych obserwować można dziką tundrę, fiordy i góry. Doświadczyć można wtedy dnia polarnego, w którym słońce nigdy nie zachodzi. Zaznaczyć przy tym należy, że z kolei noc polarna w tym miejscu trwa niemal 4 miesiące. Panuje wtedy całkowita ciemność, gdyż słońce w ogóle nie wschodzi. Ze względów klimatycznych w połowie 2025 roku w Longyearbyen została zamknięta ostatnia kopalnia węgla kamiennego, Gruve 7. Natomiast ostatni wydobyty tam węgiel, zgodnie z oświadczeniem przewodnika, trafić miał głównie do Niemiec. W związku z powyższym elektrownia, która zasilała miasto dzięki temu surowcowi, w ramach bardziej ekologicznego podejścia, przeszła na zasilanie dieslowskie. Jak widzicie, Longyearbyen to miejsce, które łamie podstawowe zasady życia społecznego. Łączy dziką naturę z nauką i technologią, a także pokazuje, jak daleko człowiek potrafi przesunąć granice komfortu i swojej obecności na świecie. Czy uda mi się tu jeszcze wrócić? Nie wiem. Czy na wspomnienie tego miejsca bije mi mocniej serce? Zdecydowanie. To miasto nie jest dla każdego, ale właśnie dlatego robi tak ogromne wrażenie. W kolejnych odcinkach z serii o Arktyce zabiorę Was w rejs na najbardziej popularny lodowiec Svalbardu, do rosyjskiego miasta w środku Norwegii, a także do opuszczonego arktycznego miasta duchów. Jeśli materiał był dla Was wartościowy, zostawcie suba, łapkę w górę i podzielcie się w komentarzach swoimi refleksjami. Mam nadzieję, do zobaczenia!